Po zeszłorocznej przygodzie na grzbietach tygrysów, przepędzonych po niesamowitych drogach kilku bałkańskich krajów, poczuliśmy podróżniczy niedosyt. Wskoczyliśmy więc ponownie na nasze maszyny i dokończyliśmy objazd fascynujących dzikich rewirów Albanii. Odwiedziliśmy także małe, lecz dumne Kosowo i Macedonię, zwaną Republiką Słońca, by w końcu dotrzeć do najbardziej zadziwiających, malowniczych i nieoczywistych zakątków kontynentalnej Grecji. Droga wycieczko? Zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Ruszamy! Niezwykłe Bałkany Prokopa, sezon drugi. Dziękuję, że byliście dla nas tak mili. Cała przyjemność po naszej stronie. Udanej podróży. Dzięki. Po sympatycznej pogawędce z celnikami wjeżdżamy do Kosowa. Ten niewielki kawałek ziemi wielkości województwa świętokrzyskiego, wciśnięty pomiędzy Serbię, Czarnogórę, Albanię i Macedonię, ma dla historii Europy potężne znaczenie. W średniowieczu to właśnie tutaj narodziło się państwo serbskie. Później Kosowo na kilka wieków przeszło we władanie tureckich muzułmanów, a na jego terenie zaczęło osiedlać się coraz więcej ludności albańskiej. Kiedy więc na początku XX wieku władzę znów przejęli prawosławni Serbowie, stanowiący tu obecnie etniczną i religijną mniejszość, Kosowo stało się strefą licznych wojen i gorącego konfliktu, który trwa aż do dziś. Ceną za ten brak stabilności jest fakt, że Kosowo jest dziś najbiedniejszym krajem w Europie. Jechaliśmy do Kosowa tylko na moment, bo zupełnie nie po drodze nam przecinać cały kraj w drodze do naszej destynacji, ale chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda to miejsce. Miejsce, które w 2008 roku proklamowało swoją niepodległość, uznawaną przez wiele krajów, w tym Polskę, ale wciąż będące areną sporu pomiędzy Serbami a Albańczykami, bo obydwie te strony oczywiście roszczą sobie prawa do tych terenów. Przez to też pod koniec lat 90. na tych terenach wybuchła straszliwa, krwawa wojna domowa, jedna z tych bałkańskich potyczek, które sprawiły, że w te ziemię wsiąkły hektolitry krwi. O tym, jak straszne rzeczy działy się na tych terenach, opisuje m.in. raport Caroli Del Ponte, szwajcarskiej prawniczki i dziennikarki, która twierdzi, że podczas wojny domowej w Kosowie wywieziono stąd w głąb Albanii około 300 Serbów, którym następnie pobierano organy na handel. Ludzie, którym wycinano nerki, potem trafiali na powrót do cel, gdzie mogli współtowarzyszom opowiedzieć, co ich spotkało, a następnie trafiali na kolejną nielegalną operację, gdzie pobierano im kolejne organy aż do śmierci. Więc gdziekolwiek się tu obejrzymy, historia zaznaczyła swoją obecność w bardzo krwawy sposób. Postanowiliśmy w naszej przygodzie podążyć za lokalesami, którzy zaproponowali jedzenie w knajpie pod tytułem Bardi 2. Nic lepszego tu nie znamy, więc wbijamy do Bardi 2. Hi. Hello. Witam. Okay. Do you have good... Czy macie dobrą pizzę? Niestety nie mają pizzy. How about A hamburgera? Tak, ile sztuk? one for me, one Jeden dla mnie i dla ciebie też. two hamburgers. Dwa hamburgery. Po ostatnich różnych doświadczeniach z lokalnym jedzeniem, które nie zawsze były udane, wybór padł na internacjonalnego hamburgera, który powinien smakować podobnie w każdym miejscu na świecie. Albo nie. Zobaczymy. Nie trzeba daleko szukać, żeby dostrzec kosowską biedę i znużenie wymalowane na twarzach mieszkańców. Jedynie dzieciaki z niegasnącym entuzjazmem haratają w gałę. To właśnie piłka nożna w najuboższych rejonach świata zawsze jest najprostszym sposobem na oderwanie się od ponurej rzeczywistości.
Rozczulająca sytuacja, bo dokładnie takiego burgera zrobiłby ktoś, kto nie ma pojęcia o robieniu burgerów. Po prostu wziąłby kajzerkę, przekroił ją na pół, zimną kajzerkę dodajmy, do środka wrzucił odrobinę różnych rzeczy, które znalazł w lodówce, troszkę zimnego mięska i taki plasterek nawet nie zgrillowanego, tylko zimnego, wyjętego z foliowego opakowania sera żółtego. Ale to wszystko razem przyprawione miłością, nie zrozumcie mnie źle, chodzi o metaforyczną miłość, na pewno smakuje wybitnie. Zaraz się przekonamy. W żadnej sieciówce nie zjecie czegoś tak niesamowitego, jak podają w barze Cafe Bardi 2, gdzieś za kosowską granicą. Very good burger. Bardzo dobry burger. Bardzo dobre. Very okay. Bardzo okej. Mniam. No, rozejrzyjmy się, jak to wygląda sytuacja w miasteczku. Dobry sprzęt, fajny. Z najlepszych czasów. Jolka? Twój samochód? Tak, Jeep. Good. Można nim jeździć i nigdy się nie psuje. Ale jest good. Tu zdaje się jest jakaś przerwa szkolna, bo nastolatki wyległy na zewnątrz, żeby na podwóreczku sobie przykurzyć petko, porozmawiać. Mięsko. Hello. Witam. Podoba mi się konkret w tym miejscu, że jak jest mięsny, to jest mięsny i w mięsnym jest mięso, a nie wszystko naraz, jakieś wielosmakowe delikatesy. Kto to widział? I to w dodatku takie samo mięso, żeby nie było nadmiernego wyboru. Przyszedłeś po mięso, to kupujesz mięso. I nie możesz tutaj o niczym innym zdecydować. What kind of Co to za mięso? Czy to kozina, czy wołowina? beef? Okej, czyli krowa. Chyba widać na załączonym obrazku. Pan chyba zresztą osobiście się zajmuje tutaj przygotowywaniem tych wyrobów. Dziękuję. To jest niesamowite, jak wspaniale potrafią sobie ludzie poradzić z trudną technologią, jaką jest doprowadzenie prądu do wielu domostw. Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Od niedawna w Kosowie wystawiają w teatrze ulicznym Romeo i Julię. Nie mogli niestety znaleźć ludzkich aktorów, więc zatrudnili kocięta, które znakomicie wcielają się w rolę reprezentantów domu Capuletich i Montekich. Ona chce, on też, ale nie mogą. Teraz trwa rozmowa na ten temat. A wtedy nagle znienacka pojawia się ten trzeci. Wow! 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 I to on spija śmietankę. Widać, że to miejsce zostało wybudowane nie tak dawno temu, raczej odbudowane, nieotynkowane domy z czerwonych pustaków wskazują na to, że oni się tutaj dopiero urządzają, że te wszystkie powojenne historie jeszcze nie zostały do końca odgruzowane. No ten feeling mieliśmy już w wielu miejscach na Bałkanach, między innymi w Sarajewie. Mam tylko nadzieję, że nie będzie nigdy powtórki z historii i że w końcu te wszystkie zwaśnione narody dojdą do porozumienia i powstanie z tego coś bardziej stabilnego niż do tej pory, bo tu rzeczywistość na Bałkanach zmienia się z dziesięciolecia na dziesięciolecie. Do niedawna niektóre kraje uznawały Kosowo, teraz nie uznają. Do niedawna było proklamowane jako niepodległy kraj, teraz jest protektoratem ONZ, więc trudno za tym wszystkim nadążyć. Ale też po to jeździmy, żeby się przyglądać najbardziej bieżącej wersji wydarzeń. Doceniam bardzo kunszt parkowania samochodów w Kosowie.
Zwykle mierzy się, jeśli się zglebi auto, odległość zderzaka od asfaltu za pomocą pudełek od zapałek. No tutaj nie weszłoby ani jedno, właściwie nawet moja dłoń tutaj z trudem się wciśnie, ale to też pokazuje, z jakim kunsztem mamy do czynienia. Parkowanie tutaj jest absolutnie osobną sztuką. W zeszłym roku, w poprzednim sezonie niezwykłych bałkanów Prokopa też było trochę chodzenia po schodach, zwłaszcza w Dubrowniku. No tamtejsze schody były dużo piękniejsze, bardziej okazałe, ale Kosowo to wciąż biedny kuzyn tamtej części Bałkanów. Nie jest to Chorwacja, ale ma swój urok, ma swój czar, ma ludzi, którzy chcą odbudować swoje szczęście, a my chcemy wyjechać stąd w stronę Macedonii Północnej, która też jest zupełnie inną opowieścią. A ja sapię dokładnie tak samo jak rok temu. Tak, wszystko w porządku. You go to Albania? Jedziemy do Albanii, okrążamy Kosowa i jedziemy do Macedonii. Makedonia. Thank you. Dzięki. Me celebryckie, wypielęgnowane dłonie, nienawykłe do ciężkiej pracy, wręcz płaczą za takim organicznym wysiłkiem. Może ktoś z Was ma trochę drew do narąbania, trochę wody w wiadrach do przyniesienia ze strumienia. Może trzeba wykonać jakąś akcję niewidzialna ręka u Was we wsi. Jeśli tak, napiszcie w komentarzu. Być może pojawię się tam razem z Bebkiem i zrobimy porządek. Z Kosowa planowaliśmy wyruszyć w stronę granicy z Macedonią Północną, ale dowiedzieliśmy się od lokalesów, że upatrzone przez nas górskie przejście graniczne jest obecnie zamknięte. Najszybsza alternatywna trasa oznaczała, że musimy wrócić do Albanii. Ten kraj najwyraźniej działa na nas jak magnes, ale przy okazji odkryliśmy jeszcze parę pięknych dróg, również z dala od asfaltu. Nauczony doświadczeniem stet, tym razem odważnie atakowałem błotne kałuże, zaliczając przy okazji nieplanowane prysznice. Za to Bebek jakby lekko spękał, co zakończyło się małą wywrotką. Jeśli więc chodzi o zaliczanie gleby, wynik między braćmi Prokop wynosi 1:1. Marcin, bo muszę się podnieść z błota. Oczywiście natychmiast bohatersko ruszyłem na pomoc, a tak naprawdę po to, żeby się trochę pośmiać. Pojeżdżone, poglebione, to teraz można usiąść i pogapić się na okoliczne dzieła sztuki, stworzone przez najlepszego artystę, czyli nieokiełznaną przyrodę. A potem znowu na koń, żeby jeszcze tego samego dnia dotrzeć do macedońskiego Ohridu, przez Polaków zwanego też Ohrydą. I tak dobrze, i tak poprawnie. No to jedziemy.
Jeśli wjeżdżając do Albanii za drugim razem mieliśmy jakiekolwiek wątpliwości, czy zakochanie z naszej poprzedniej wizyty wciąż jest aktualne, to potwierdzam, tak, nawet jeszcze bardziej niż dotychczas, ponieważ utwierdziliśmy się w przekonaniu, że to nie tylko piękny kraj, ale również wspaniali, bezproblemowi ludzie, którzy w każdej sytuacji okazywali nam życzliwość i zamiast generować problemy, to je po prostu rozwiązywali. Może czasami trochę nieporadnie, może czasami trochę nieudolnie, ale na pewno trudno im odmówić starań, a to w podróży warto docenić najbardziej, bo w różnych nieprzewidywalnych sytuacjach to właśnie na ludzką życzliwość powinniśmy móc liczyć najbardziej, a cała reszta się ułoży. Boję się, że mnie kopnie. No dobrze, jesteśmy na granicy z Macedonią. Wyjmujemy papiren i spróbujemy przejechać. Zobaczymy, czy nas nie spotka żadna niespodzianka. Postaram się wykrzesać z siebie mój najlepszy uśmiech. Ale tu nie ma pana. Coś się guzra pan przed nami. Chyba złapali groźnego albańskiego przestępcę. Doktora Albana. Podczołguje się na stopach, oszczędzając paliwo. I uśmiech za pogranicznika i... Aj. Cześć. Wyłącz silnik. Pan sprawdza, czy motocykle nie kradzione. Nie wiem. Pociągnął sobie petko i trzyma moją rękę z paszportem w jakiejś dziurce. Thank you. Dziękuję. Teraz się sturlam z górki. Hopsa. I do Macedonii wjeżdżam ekologicznie, bez użycia silnika. Proszę bardzo. Można? Można. Bez jakichś elektrycznych głupot. Hopsa. No w sumie całkiem daleko już zajechałem, to pojadę jeszcze kawałek. Jadę. Wciąż jadę. Nieustannie jadę. Może to jest sposób na tanie podróżowanie. Ten wspaniały zjazd. Akurat w miejscu, gdzie jest tablica Republika Macedońska. No to wjeżdżamy. Wiem, że interesuje Was najbardziej moja fryzura, ale spróbujcie siedzieć 10 godzin w kasku, zobaczymy, jaką Wy będziecie mieli. No, chodźmy na pokoje. Mówiono mi, że pokoje są tu szczególne. No ciekawi mnie to bardzo, jak bardzo szczególne. Ten? Pachnie rozkoszą. Wydaje mi się, że wcześniej przede mną była tu jakaś para, która musiała robić bingo ringo. O Chryste. Wow. Które z tych przedmiotów jest łóżkiem, się zastanawiam. Czy to posłanie z róż, jak śpiewał John Bon Jovi? The Bell of Roses. Czy może to urządzenie, które wygląda jak statek kosmiczny, który nigdy nie miał szansy wystartować? Najważniejsze, że dziś o mój dobry sen zadba łabędź. Zawsze dobrze jest w takich okolicznościach mieć ze sobą ptaka. A zatem coś, czego dawno nie było, a powinno być. Hopsa na łóżeczko.
kurwa, jakie twarde. A to co? Jeszcze gwiazdozbiór jakiś jest nade mną. Nie wiem, byłem w różnych hotelach na świecie, spałem w różnych miejscach. Ale jak ja się żonie wytłumaczę, że spałem w agencji towarzyskiej, to nie wiem. Później. Sorry. W nocy nie bardzo mogłem spać, bo przez cały czas czułem się obserwowany przez wielkiego białego łabędzia, więc skoro świt, ruszyłem na obchód okolicy. To, co zastałem, wprawiło mnie w niekłamany zachwyt, który zastąpił poranną kawę. Sitting by the fireside, really feeling that I like every little time that I get a chance to close my eyes. If you're gonna make it. Ja jestem stary, w tym roku kończę 46 lat, ale moja starość w porównaniu do starości tego miejsca jest niczym, bo miasto Ochryd, w którym w tej chwili jesteśmy, to jedno z najstarszych miejsc zasiedlonych w Europie. Archeolodzy twierdzą, że około 2600 lat temu przybyli tutaj pierwsi osadnicy. Natomiast to jezioro jest jednym z najstarszych na świecie. Według szacunków ma około 4 milionów lat. Jest też przy okazji jednym z najgłębszych. W tym miejscu, do którego światło nie dociera, ma prawie 290 metrów głębokości i żyje w nim ponad 200 endemicznych, czyli charakterystycznych dla tego miejsca gatunków. Niesamowite miejsce, które skrywa jeszcze wiele innych sekretów, o których opowiem Wam za chwilę. I'm still happy now. Just think of what could be. Przy okazji to jedno z najczystszych jezior w Europie o bardzo przeziernej wodzie, przez którą gdybyśmy wypłynęli kawałek od brzegu, zobaczylibyśmy ruiny zatopionego kościoła. Kościoła, który powstał w XIV wieku, a w 2002 roku został odkryty pod wodą i od tej pory stał się wielką atrakcją dla przyjeżdżających tutaj specjalnie w tym celu nurków. Ale nawet nurkowie nie wiedzą pewnej rzeczy o kościołach, którą wiem ja, bo się koleguję z Szymonem Hołownią. Wish you're the piece that might just fit in my puzzle that's in bits. You be looking over like you really know me. Maybe take a picture, take a couple, guess for free. I don't wanna give another guarantee. Look me in the eyes right now, run away with me. Do szkoły, nie na wagary chodzić. Nawet w Macedonii muszę przypominać młodzieży o wartościach, o tym, co w życiu najważniejsze. I heard too many things. I prayed that Miałem Wam opowiedzieć historię o kościołach. Historia jest taka, że Ochryd nazywany jest czasami bałkańską Jerozolimą, a to ze względu na to, że kościołów w tym mieście jest dokładnie tyle, ile dni w roku. 365. Więc każdy, kto będzie chciał znaleźć miejsce w nawie bocznej lub centralnej lub jakiejkolwiek, na pewno nie pozostanie bez wolnego spotu, żeby się dobrze domodlić do dowolnego Stwórcy. Kościelne tropy w Ochrydzie prowadzą też do pomnika Cyryla i Metodego, rodzonych braci i misjonarzy, którzy sprowadzili na te tereny nie tylko chrześcijaństwo, ale i piśmiennictwo. To właśnie im przypisuje się stworzenie cyrylicy, stosowanej m.in. w Macedonii czy Bułgarii, która notabene odmawia Macedończykom własnej tożsamości narodowej, twierdząc, że kulturowo te ziemie należą do Bułgarów. No cóż, takie właśnie są Bałkany. Nieustanny konflikt to drugie imię tego miejsca. Wiem już, skąd wziął się łabędź w moim pokoju, na tapecie. Ochrydzkie perły to lokalna specjalność. Nie mają nic wspólnego z prawdziwymi perłami. Są to raczej muszle powleczone specjalnym materiałem, ale technologia ich wyrobu jest charakterystyczna dla tego miejsca, więc jako pamiątka, czemu nie? Prawie jakbyśmy spotkali Jamesa Bonda, bo to klasyczny Aston Martin.
Motocykle super, ale samochody też mają swój urok, zwłaszcza takie starocie jak te Porszaki, które chyba pojechały na jakiś zlot. Ach, ten silnik chłodzony powietrzem, to jest to, co w motoryzacji już nie wróci. XI wiek. Świetnie zachowana dachówka jak na tamte czasy, a ja siedzę tu w oczekiwaniu na to, aż spłynie na mnie Boża mądrość, bo to Cerkiew Mądrości Bożej, więc jest szansa, że coś się tutaj załaduje. Ale na razie nie czuję różnicy. Mają jakiś rajd, bo w środku zamiast nawigacji mieli rozłożone analogowe notesiki z instrukcjami. Tam pojechali. Tam i w prawo. Źle im pokazałem. Rząd piąty, miejsce 69, czyli najlepsze z możliwych w amfiteatrze, który pamięta jeszcze 2 stulecia przed narodzeniem Chrystusa. Od tamtej pory w tym miejscu do dziś wspierają się rządni wrażeń Ochrydczycy, czy też ochradczanie, którzy przychodzą tu na koncerty, na występy kabaretowe, na różnego rodzaju zgromadzenia, ale to miejsce to nie tylko starożytność, również budująca się wciąż nowoczesność. Już w 2005 roku, na długo przed wieloma innymi krajami, Macedonia praktycznie w całości została podłączona do bezprzewodowego internetu, gdyż ówcześni politycy słusznie uznali, że w ten sposób kraj nadrobi dystans dzielący go do innych okolicznych państw. I każda najmniejsza nawet szkoła w tym kraju została podłączona do Wi-Fi. Często te szkoły nawet wcześniej nie miały kablowego telefonu, od razu uzyskały szerokopasmowy, bezprzewodowy internet. Taktyka okazała się bardzo skuteczna, bo dziś Macedonia z bałkańskiego biedaka stała się takim bałkańskim średniakiem, który dość szybko doszysowuje do czołówki. Dla wielbicieli sakraliów w Ochrydzie warto też odwiedzić cerkiew świętego Pantelejmona, która jest jak dobry szampon, 2 w 1. Tu zbudowana w XXI wieku, a pod spodem ruiny tej oryginalnej, która powstała w V wieku. To są umiarkowanie ciekawe informacje. Znacznie ciekawsza jest opowieść o samym świętym Pantelejmonie, który, można powiedzieć, był niezłym kozakiem. Pewnego dnia, przechadzając się po okolicy, zobaczył martwe dziecko ugryzione przez węża. Pomodlił się zatem do naszego Zbawiciela Jezusa i poprosił o to, żeby pokazał swą moc i łaskę, uzdrowiwszy owe dziecko. Po chwili dziecko wstało i odeszło, a wąż zmarł. Taki trade-off. Natomiast znacznie ciekawsze niż to są dalsze losy naszego bohatera, który został poddany przez lokalnego władcę męczeńskim torturom, aby wyprzeć się Chrystusa. No i okazało się, że nie tak łatwo świętego Pantelejmona zabić, ponieważ próbowano go topić w ciekłym ołowiu. Ciekły ołów wystygł i wyparował. Potem próbowano go rozszarpywać żelaznymi pazurami. Jego ciało okazywało się odporne na te wszystkie ciosy. Następnie poddano go spotkaniu z wygłodniałymi lwami. To też nie przyniosło efektu, bo lwy zamiast go zjeść, po prostu zaczęły go lizać po stopach. Do dziś święty Pantelejmon, niezniszczalny święty Pantelejmon, jest patronem tych wszystkich, którzy służą innym, przede wszystkim lekarzy, pielęgniarek i, co podkreśla wiele źródeł, dentystów. W
Wstyd się przyznać, ale kiedyś to było moje wielkie marzenie, żeby móc do szkoły, raczej na studia jeździć samochodem, a nie autobusem i Yugo Coral wydawało się wtedy dość dostępnym motoryzacyjnym cacuszkiem. No niestety nie udało się znaleźć takiego, który nie byłby od spodu zjedzony przez korozję, więc ostatecznie stanęło na Skodzie, która była zjedzona przez korozję, ale nic lepszego nie dało się wymyśleć. Jak ja bym się do tego zmieścił, tylko się zastanawiam. To się nazywa mieć bliski kontakt z publicznością. A już w następnym odcinku zajrzymy do pradawnej wioski w Zatoce Kości, wybierzemy się na długi spacer po Salonikach, sprawdzimy jak umierają pociągi i ruszymy w stronę zjawiskowych meteorów. Nie mylić z meteorytami. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.